Siema. W ostatnim filmie było sporo teorii, być może za dużo się rozgadałem na tak prosty temat, ale znajomi mi też powiedzieli, żebym trochę pokazywał. Też przyszykowałem monitory, wszystko, kompa, jakoś zapomniałem, więc rozwijam temat RGB z poprzedniego odcinka, ale w praktyce. Z punktu widzenia tak naprawdę chyba projektanta, w sensie grafika, lub parę rzeczy się przyda osobom z marketingu, żeby zrozumiało, jak proces wygląda. Jeśli jesteś początkującym grafikiem, to na pewno coś z tego wyniesiesz, a jeśli jesteś marketingowcem, osobą z marketingu, no to będziesz mieć chociaż jakieś pojęcie, czemu coś dłużej trwa, lub po prostu ta wiedza ci się przyda, żeby zrozumieć jakiś proces i może coś z tego wyciągnąć. Dobra, przechodząc do rzeczy, ja sobie przygotowałem tutaj ekran monitora. Tu widzicie projekt, nad którym pracowałem dla fajnej marki. Nowa wchodzi na rynek z USA, Job Multiverse. Możesz sobie tam założyć konto. Jeśli jesteś freelancerem, to też spoko. Jeśli jesteś grafikiem, jeśli jesteś kimkolwiek, nie wiem, psy wyprowadzasz nawet, bo takie są profile w Ameryce, to możesz sobie założyć konto taki alla pracuj.pl, tylko z fajnymi innowacjami. Polecam, testujcie. No i ja robię grafiki, także będziemy coraz więcej tego robić zapewne, więc będziemy działać w tym temacie. I patrzcie, no i tu mamy naszą Pimp Grandma i na czym to polega? W poprzednim odcinku mówiłem, że nienawidzimy fioletowego, nienawidzimy zielonego koloru w druku. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Jak sprawdzić, że plik jest RGB? Jesteśmy w ogóle w programie Adobe Illustrator. Biała ikonka, ponieważ to jest wersja beta. Staram się gdzieś nowości zawsze sprawdzać na bieżąco. I akurat są na tyle stabilne, że jest ok. I mamy tak. Od razu widać, gdy mamy projekt, od razu widzimy na belce tutaj, że to jest projekt RGB. Przy tworzeniu nowego dokumentu mamy możliwość wybrania przestrzeni kolorystycznej tutaj, RGB lub CMYK, więc projektując do internetu stricte, to jest internetowa branża, to jest rzecz, której na razie prawdopodobnie nie będą chcieli drukować, bo nie wiem, gdzie by mieli ulotki rozdawać, czy plakaty, więc to jest RGB, tworzymy rozdzielczość 72 ppi, jest ok. To o tym później oczywiście będziemy w następnych filmikach mówić, jakie ustawienia najlepiej, ale to już mam nadzieję, że dacie mi feedback jakiś i będziemy dalej rozwijać wszystkie zagadnienia. I teraz tak, mamy projekt, mamy jakieś tam tło nadane, wybrany kolor, to są kolory branżowe tej marki i mamy dwa najgorsze kolory chyba w druku. Zielony, taki miętowy, taki oczojebny, na telefonie jeszcze piękniej to wygląda, no i piękny fiolet. Jest parę marek na rynku z takim fioletem, z podobnym bardzo, jest dość modny kolor, fajne zestawienie, fajnie z bielą się prezentuje, cacy, ale w druku totalna kicha. I patrzcie, co się teraz stanie, jak sobie ten dokument zamienimy na CMYK i zamienimy go w ten sposób, że odbędzie się automatyczna konwersja. Na samą fotografię nie wpłynie to jakoś bardzo, bo fotografia ma zapisaną swoją przestrzeń kolorystyczną, ona jest RGB, ona się wyświetli w CMYK-u, domyślam się, podobnie. Tutaj nie zwracamy na to uwagi, bo i tak na to nie mamy wpływu. Oczywiście później możemy, jeśli już przekształcimy dokument w CMYK, akurat w Illustratorze nie możemy wpływać na samo zdjęcie w jakimś dużym stopniu, ale to na inny odcinek. Teraz skupiamy się na tych kolorach. Tło, na tym dymku, na białym. Biały to jest biały, więc tutaj nie jest to żaden spotowy kolor, więc on po prostu się wyświetla jako biały i ma być jako biały. No i ten sam kolor jest w napisach, co jest w tle. I przechodzimy na przekonwertowanie na CMYK, bo nagle klient sobie zechciał zrobić ulotkę. No i teoretycznie zmieniamy po prostu dokument Color Mode na CMYK. I tadam! I mamy jakiś granat, zblakły fiolet, zieleń się zrobiła brudna, zgaszona, nie wiadomo o co chodzi. To jest przecież ten sam kolor. Ale on został przekonwertowany automatycznie do druku. I o tyle to jest problematyczne, że klient widząc, cofnijmy to, klient widząc, klawiaturą cofniemy, zmiany zapewne nie cofnę, kolorystycznej.
Klient, widząc taki projekt na monitorze, na smartfonie, a przede wszystkim klienci teraz na smartfonach oglądają projekty, czy jest fajne, czy nie fajne, widzą takie coś, a później dostają w druku taką kaszanę. Czyli dostają po prostu takie coś, jak tutaj widzimy. No i what the fuck, co się dzieje? Czemu to tak wygląda? W drukarni się pomyliła, grafik do dupy. No może i do dupy, skoro nie powiedział, nie nauczył klienta, że to się nie wydrukuje po prostu w ten sposób. I mamy dwa wyjścia. Albo, jeśli to są kolory łatwiejsze, bo te są mega trudne, to możemy teraz w przestrzeni cmyk, możemy sobie zaznaczyć taki kolor, bo tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, takie projektowanie pod cmyk polega na umieszczaniu elementów świadomie już w przestrzeni kolorystycznej cmyk w projekcie, czyli nie fotografie, tylko właśnie elementy typu napisy, typu jakieś elementy graficzne, typu jakieś dymki, jakieś gwiazdki, jakieś tła, jakieś belki z tekstem. Na to mamy wpływ w cmyku. I teraz możemy sobie ten kolor edytować i próbować go podciągnąć, żeby jakkolwiek lepiej wyglądał. I z fioletem jest kaszana, ale możemy troszkę na przykład rozjaśnić, troszkę popróbować pozmieniać w jakimś stopniu i być może wyjdzie. Jeśli nie ma nadziei, widzicie, tu mamy podgląd taki, że to jest RGB, a tu jest tak naprawdę gamut warning, tu jest web color warning i tak to będzie wyglądać, powiedzmy. To jest ostrzeżenia, że palet cmyk tak naprawdę nie wyświetli w ten sposób w druku i no nie jesteśmy w stanie stwikować, podkręcić tego koloru. Więc to, co widzimy, to są nasze pełne możliwości, jaki zielony możemy uzyskać ze cmyka. Ale w takich przypadkach, jeśli mamy mega ciężkie kolory, a budżet klienta na to pozwala, to możemy sobie zamówić taką zabawkę. Już wam pokazuję, ja to zamówiłem w pakiecie, dlatego mam taką fajną walizeczkę. To jest wzornik Pantona. To jest taki, jak idziecie do jakiegoś sklepu meblowego, czy jakiegoś budowlanego i macie wzornik kolorów farb do ściany. Tylko to jest standard druku. I tu mamy różne, na przykład fioleciki. Patrzcie, ile tego jest rodzajów. Są jeszcze wzorniki metaliczne i to jest akurat Pantone Coated Plus. On jest trochę starszy niż powinien, bo Pantone zaleca, że maksymalnie chyba rok czy 2 lata wzornik jest ważny, bo później kolory blekną i tak dalej. Ale ja go przechowuję w fajnych warunkach. Dzięki właśnie tej walizeczce cały czas nie jest narażony na światło słoneczne, więc wydaje mi się, że jest ok. Nie muszę inwestować w nowy wzornik. Poza tym nie mam aż tylu klientów, którzy mają taki budżet, że inwestują sobie w takie Pantony. Albo nie mają takiego oka, żeby odróżnić. Nie mam pojęcia. I wybierając sobie taki kolor, możemy tak naprawdę tutaj nadać cokolwiek, co klientowi będzie pasować. W palecie, tu widzicie, mamy paletę kolorów. Ten nie jest swatch dodany, możemy go dodać. I dodając do palety, wyznaczamy, czy to jest kolor process color, czyli stworzony z kilku kolorów cmyka. Jak już tak gadamy o teorii, to pokażę tutaj z bliska, jak ten wzornik wygląda. To jest coś takiego. Mamy tu wartości nazwy. Nie wiem, czy w ogóle złapie ostrość. Coś tam złapało, tak. I wracamy na ekran. I takim wzorniczkiem możemy sobie wybrać spot kolor. I teraz możemy ten kolor nazwać. I czytamy sobie z takiej palety, że to na przykład jest Pantone. Czasem piszemy Pantone, czasem piszemy P. Zależy jak tam drukarnia, bo czasem mają maszyny, które automatycznie odczytują kolor. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo kolor muszą zamówić osobno i gdzieś tam kontrolę nad tym mieć. I dajemy 2,5 na przykład 8,3. A tu możemy sobie wybrać, co dowolnie chcemy, bo na to drukarnia i tak nie patrzy. To jest bardziej dla klienta, a dla drukarni to jest taki sygnał, że dobra, to ma być coś podobnego do fioletowego, ten Pantone to jest coś w fioletach, więc łatwiej nam będzie znaleźć tą barwę Pantonu we wzorniku samemu. W drukarni sobie otworzą wzornik i dobra, to jest w fioletach, bo widzę, że tu klient nadał fiolet i to jest Pantone ten i ten. I gdzieś tam kontrolować na procesie produkcji, z jakim kolorem to ma być drukowane, mniej więcej chociaż. Ale to, co jest na monitorze, to jest tylko wizualizacja
tego, co chcemy pokazać, co chcemy wydrukować, osiągnąć w druku. No i tyle. Tak naprawdę RGB, znów zahaczam o Cmyk, znów zahaczam o Pantone, żeby wam pokazać, że projektowanie do druku czegokolwiek to absolutnie nie jest jedna paleta, że projektujemy coś właśnie w jakimś AI. To jest właśnie kolejna rzecz. Być może o tym kolejny filmik zrobię, to może się nie wgłębiam w to. Więc wracając do RGB, tutaj mamy przykład samego logo, który zaprojektowałem dla klienta. I tu mamy specjalnie zaprojektowane logo w Pantonie i logo w Cmyku. I tak naprawdę całkiem osobno to profilaktycznie stworzone, bo ta firma nie zamierza na razie drukować. I to jest profilaktycznie stworzone, żebyśmy zapisali sobie wartości, jeśli do księgi znaku tak zwanej, jeśli kiedykolwiek jakaś inna agencja miałaby przejąć ten projekt, no to będzie mogła sobie drukować z Pantona, będzie wiedzieć jaki to kolor, nie będzie musiała sobie kombinować i przemieniać, żeby zobaczyć jak to powinno wyglądać. Bo widzicie, że zwłaszcza jak są takie projekty w takiej kolorystyce, to naprawdę potrafi się to różnić. I teraz wracając do naszego projektu w Cmyku. Fotografia niewiele się zmieniła, bo fotografia jest też inaczej postrzegana, bo to nie są czyste Apple, tu jest cały miks kolorystyczny różnych pikseli, więc ogólny feeling jest mniej więcej podobny, tak jak w projekcie RGB. I zobaczmy sobie, jeszcze sobie potwierdźmy jak to wygląda, że w RGB, jeszcze musimy cofnąć, dobra, teraz mamy dokument RGB. Że sama fotografia, emulacja fotografii, konwersja fotografii wyszła nie najgorzej, bo fotografia też nie zapisuje tak oczojebnych kolorów jak ten fiolet. Oczywiście jakbyśmy mieli w fotografii moja żona ma szkołę tańca i czasem fotografuje dzieciaki w zielonych sukienkach, takich oczojebnych, tych zwanych kolorach neonowych, to w druku, ani czasem na komputerze. Na komputerze możemy wyświetlić takie coś, ale w druku nie ma szans, żebyśmy neonowy kolor na fotografii uzyskali. Więc trzeba troszkę pokombinować, trzeba troszkę podsycić, trzeba troszkę wywołać odpowiednio te zdjęcia, żeby ładnie to wyglądało nawet w druku. Ale nie liczmy na to, że to będzie tak jak materiał, który jest barwiony właśnie z takiego powiedzmy Pantona, materiał na kietce dziecka i materiał na fotografii, na komputerze, na pięknym ekranie, na komórce i tyle w tym temacie. Nie wiem, co tu jeszcze mogę powiedzieć. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o RGB, czasem RGB zapisujemy w inny sposób, zwłaszcza jeśli chodzi o internet. Teraz można powiedzieć różne języki programowania, nie wiem, czy to było od zawsze, ale można zapisać na stronach internetowych kolory też w RGB. Lub w RGBA, czyli kanał alfa dodatkowo, czyli zachować przejrzystość, ale można zapisać, że kolor to jest RGB, na przykład 250, 0100, RGB, ale przeważnie w technologiach zaś internetowych na pewno, jeśli coś liznęliście o projektowaniu, jest coś takiego jak kolor hex. To jest zapis, już wam pokażę jak to sprawdzić w ogóle i pokażę fajne narzędzie, z którego ja korzystam, żeby czasem przy projektowaniu różnych rzeczy domyślić się, jaki kolor mam sklonować, czy wykonać coś dla klienta, żeby zobaczyć, jaki ma kolor na stronie internetowej. Już wam pokazuję i już się przełączam na ekran. Teraz widzimy projekt, zaznaczamy sobie jakiś kolor i patrzymy, że ten fiolet w heksie ma taką wartość. Tu nawet jest przycisk, żeby skopiować tą wartość i sobie ją wkleić. To jest też przydatne przy robieniu księgi znaku. Jeszcze raz muszę skopiować, bo sobie dałem Ctrl-C, Ctrl-C. Kopiujemy i sobie wklejamy wartość hex. Hex się zapisuje w ten sposób i dodajemy hash przed treścią i to jest zapis tego koloru fioletowego. Niektórzy mogą tego wymagać przy jakichś księgach znaku, żeby w ten sposób to zapisać. RGB zapisujemy w ten sposób, że dajemy R, na przykład 100, B, wykrzyknik 11, G, zjadłem G, nieładnie, i na przykład 00, czy 000 lub 0 po prostu, to już jak tam wolicie, wiadomo, wszystko, każdy grafik skuma. I tak samo się zapisuje Cmyk, cyjan, magenta, yellow i tu mamy ten czwarty dodatkowy kolor, to jest black,
na przykład 100%. To oczywiście nie jest ten sam kolor, tu możemy w ten sposób zapisać, jeśli chcemy się uprzeć. Patrząc na ten kolor, tu mamy 81,0,185. 81,0,185 i niby odwzorowanie tego koloru w cmyku to jest 88,88 i 00. 88, 88, 00. No i powiedzmy ten kolor mamy zapisany, czy dla klienta, czy dla drukarni, czy dla kogoś tam. I pamiętajmy, że te kolory tak naprawdę, jeśli zapisujemy projekt dla kogoś, możemy zapisać w osobnych plikach, w osobnych wartościach, jeśli one się mają różnić, nie mają być automatyczne. Hex i RGB to jest to samo, to są dwie te same wartości w internecie. Cmyk to jest coś innego, a Pantone to jest całkiem coś innego. Nie wiem, co tu wam jeszcze mogę powiedzieć, to już jak mi wpadnie, to nagram kolejny filmik. Aha, miałem to narzędzie wam pokazać. Jest fajne narzędzie darmowe, Color Picker się nazywa. Ja już sobie je odpalam. Tak to wygląda, takie małe okienko. To jest darmowy programik, i który ma Color Picker, czyli pipetę, w którą możemy pobierać kolory. Klikamy sobie i możemy sobie ustawić, że automatycznie wartość tego okna nam pokazuje, zależnie gdzie najedziemy, pokazuje nam, jaki to jest kolor. Przypinamy sobie to okno właśnie, żeby nam nic go nie zasłaniało i możemy jeździć, pobierać kolor z różnych stron internetowych. Teraz zjechałem na drugi ekran, na którym widzę to nagranie i możemy sobie nawet, widzicie, sam Color Picker spikować i zobaczyć, jakie to są wartości i w prosty sposób kopiuj wklej albo zapisać, albo copy hex code, copy RGB, RGB A code i jeszcze inne tam różne są opcje, albo nie wiem, set random color, czyli zapewne losuje nam jakiś kolor, jak chcemy poeksperymentować. Nie mam zielonego pojęcia. Bardzo przydatny programik, nazywa się, już wam mówię, zobaczmy, About Color Picker. Tak, to się nazywa Color Picker. About Color Picker. To moja wersja to jest 2.3.0. Ostatnio była jakaś aktualizacja, troszkę usprawnili, bo dość wolno to chodziło, teraz fajnie, szybko chodzi. Polecam. I kolejne narzędzie, którego ja używam jako grafik od wielu lat, bo się wyumiałem na nim, to jest proste narzędzie, bardzo szybkie do przeglądania fotek z komputera. Irfan View się nazywa. To jest tak zwany rozjechany kot. Ja to tak na to mówię, bo ma taką ikonkę rozjechanego kota. I o tyle jest fajny, że otwierając jakąś grafikę, nie wiem, możemy sobie inaczej. To jest jeszcze narzędzie do takich elementów, jak ustawiamy sobie screen capture, dajemy sobie start, na jakiś skrót ustawiamy i robimy screen ekranu. I widzimy po prostu w tym programie już czy screen, czy otwieramy fotkę i o tyle to jest spoko, że tu mamy informacje o pliku. Przy fotografiach jest cała informacja, jaki to aparat, czy była lampa użyta, jakie oświetlenie, jaka była moc, jaka prędkość migawki, jakie ISO i w ten sposób możemy dużo informacji się dowiedzieć, jaka jest rozdzielczość. I patrzcie, i teraz mamy tutaj Resolution 96 dpi, tu powinno być powiedzmy ppi, ale to już jest mało istotne. Chodzi bardziej o to, że widzimy, jaką mamy rozdzielczość w pikselach, ile to jest megapikseli, jakie to jest powiedzmy po wydruku, jaki jesteśmy w stanie otrzymać rozmiar i tak naprawdę kilka innych rzeczy. Aha, i wracając jeszcze do tematu RGB i cmyk, możemy też w takim programie jak Irfan View zobaczyć, czy dokument jest z cmyka, czy nie. I dlaczego wygląda tak, a nie inaczej. I popatrzcie teraz, jeśli zapisujemy pod internet taką fotografię, wyłączamy Color Picker, zapisujemy taką fotografię, ten projekt, zapisujemy go na urządzenia mobilne, ekrany, na wszystko, no to używamy albo Export for Screens w Illustratorze, albo ja lubię z Save for Web korzystać. To jest jakieś stare rozwiązanie, Legacy jest nazwane, więc lubię z tego korzystać, ponieważ widzę mniej więcej od razu, jaki będzie miało rozmiar, jaki będzie ogólny odbiór tego wszystkiego i mogę sobie pewne rzeczy wybrać. Niestety tutaj nie jest dodana nowa opcja, którą wam zaraz pokażę, bo standard plików JPG, PNG, to też w innym filmiku wam opowiem, w czym zapisywać do internetu, w czym nie zapisywać, w czym do druku. Ale abstrahując, lubię ten program, ponieważ lubię ten sposób zapisywania, ponieważ mogę sobie tutaj wygodnie zmienić rozdzielczość, na przykład do newslettera zapisujemy
Mamy podgląd, jaką to będzie miało szerokość, elegancko wszystko widać. I na żywo 1:1 mamy podgląd. Zapisujemy i jeszcze możemy tam jakieś optymalizacje ustawić. Zapisujemy i wiemy, że to mamy RGB. Nawet jeśli zaprojektujemy to w Cmyku, jesteśmy w stanie zrobić podgląd RGB. Ale jeśli mamy w Cmyku podgląd, to jest ciekawe też, patrzcie jak kolory wyglądają teraz w Cmyku, gdy projektujemy i gdy na przykład zapiszemy, bo gdy ten projekt zapiszemy w JPG czy PDF, czyli PDF często w drukarnie tak chcą, to wtedy nie ma problemu. Ale czasem drukarnie chcą pliki TIFF. To jest inny rodzaj pliku, który może zawierać kompresję, ale to jest bardziej projekt rastrowy. On zamienia wektor w raster, to też kolejny temat filmików, które za niedługo mam nadzieję nagram. I w pliku TIFF jest o tyle problem, że podgląd wygląda jak wygląda dla mnie, ale dla osób, które nie spotkały się jeszcze z przygotowaniem pliku do druku, to może wyglądać totalnie nie tak i prowadzić do różnych pomyłek i błędów. I zapiszmy sobie ten projekt, ten fiolecik, zapisujemy w Cmyk, powiedzmy robimy z tego ulotkę. Dodajemy kompresy, żeby plik był mniejszy, załączamy profil Fogra 39, o tym też w następnych odcinkach i ląduje nam na pulpicie projekt TIFF. I otwieramy go na przykład w podglądzie Windowsowskim i mamy OK, ale czekajcie. O, to jest właśnie w Earphone View. I czasem programy niektóre, widzicie, w topę zaliczyłem, bo nawet nie wiedziałem, że program Windowsowski interpretuje paletę Cmyk. Być może jakieś ustawienia nowe, znaczy aktualizacje wyszły. I patrzcie jak ten projekt, ten, który wygląda w programie do projektowania tu, jak wygląda przygotowany do druku i jak czasem klient go właśnie na telefonie, na smartfonie może zobaczyć. I on prosił o fioletowy kolor. Czemu ta baba ma takie podkrążone czerwone oczy? Czemu, nie wiem, zielony jest taki, a fiolet jest niebieski? I dużo nieporozumień. Marketing nie wie o co chodzi. Wina projektanta, że coś popieprzył. Nie ma szans. To jest poprawnie przygotowany plik do druku. Otwieramy takie coś, patrzymy sobie information i tu mamy kompresja LZW. Projekt jest w Cmyku 300 dpi. Widać jak byk, to jest dobrze przygotowane. I jeśli otworzymy taki właśnie projekt w programie, który nie obsługuje podglądu konwersji automatycznej wartości Cmyk na RGB, a tu widzę, że Windowsowski Photos obsługuje, więc jest ok, a nie wiem, Adobe Acrobat też powinien, nawet nie wiem, czy jest taka opcja podglądnąć TIFF-a w Acrobacie, zobaczmy. To powinno być wszystko ok, ale jak czasem się zdarzy program, który otworzy, czasem na przykład na urządzeniach mobilnych nie możecie otworzyć pliku TIFF i wtedy w ogóle projekt nie działa, klient chce zobaczyć, no widzę, że Adobe, tak jak podejrzewałem, Adobe jak najbardziej sobie radzi z przekonwertowywaniem koloru. Do programu Adobe Acrobat wrócimy jeszcze, bo to jest super narzędzie dla działu marketingu, dla grafików, super narzędzie analityczne, żeby zobaczyć, czy projekt jest ok, czy kolory się zgadzają. Na nim bazuje też masę drukarni. Nawet też nie wykorzystują w pełni tego programu, ale pokażę wam fajne myki, jak to ogarnąć. No i w temacie znowu, wracając do tego sedna. RGB projektujemy do internetu i czasem, jeśli chodzi o właśnie fotografię, jakieś proste kolory, widzicie, no biały się nie zmienia, nie ma szans. Czarny się zmieni w ten sposób, że jeśli mamy w RGB kolor czarny, dajemy czarny, powiedzmy RGB elegancko 000, czyli to jest pure black w palecie RGB. Patrzcie, jakie wartości daje w Cmyku. I drukarnia was za takie coś wyklnie, jeśli wypuścicie projekt w RGB. Dobra, mamy ulotkę, powiedzmy, zapisujemy tą ulotkę do druku, eksportujemy. Export as to jest właśnie możliwość wysłania do druku. Nie wiem, który to artboard był, to nawet nie celuję, tu dwójeczka. Export as, eksportujemy artboard numer 2 do druku. Na pulpicie, żebym tego nie szukał. Eksportujemy i zamieniamy to na Cmyk przy eksporcie. Zobaczymy, co nam wyjdzie. I odpalamy to od razu w Acrobacie i taką zrobię przedstępnie. Pokażę wam, jak wykryć, jaki jest kolor w Acrobacie. Tylko domyślam się, Acrobat Pro trzeba mieć.
No i mamy ten projekt, jest ok, powiedzmy jest do druku i sobie tutaj możemy kolor pickerem, w sensie tam, gdzie najedziemy myszką, widzimy, jakie wartości pokazuje nam tutaj w tabeli cyjan, magenta, yellow, black. To jest właśnie wizualizacja kolorów drukarki. Możemy te blachy tak zwane wyłączać, te płyty drukarskie i najeżdżając w to miejsce widzimy, że ten kolor fioletowy ma 88 cyjanu i magenty 88. Pozostałych kolorów jest 0, a totalne przykrycie farbą to 176%. A jeśli najeżdżamy na czarny, no to mamy kopa z drukarni w tyłek za przygotowanie tak czarnego. To jest koszmar dla drukarni, zwłaszcza przy napisach. Przy appli, czyli nadrukowaniu jakiejś większej powierzchni tym kolorem, może nie być tragedii, oni sobie mogą to sami zmienić, ale przy napisach to jest też tragedia. To jest, już przyjdziemy w kolejne tematy druku, przygotowania poprawnego do druku, bo też o tym zamierzam mówić. To zobaczycie, czemu to może być koszmar dla drukarni i zrozumiecie ich. I widzicie, kolor się składa z 4 kolorów. 91 niebieskiego aż, różowego 79, yellow 62 i blacku 97. A to jest 000 w RGB. A tu mamy takie wartości w zasadzie losowe, które nam dają 329% zakrycia kolorem. Mamy 4 farby tak naprawdę nieekonomicznie wykorzystane, żeby uzyskać czarny. Nie mam pojęcia, czemu algorytmy tak robią, no ale tak robią. Być może są jakieś sposoby, żeby to poprawić, ale o to chodzi w świadomym projektowaniu, że jeśli mamy coś w RGB, jeśli projektujecie coś w Canwie, wiem, że spróbowałem znaleźć, czy w Canwie da się projektować jakiegoś typu rzeczy. Jesteśmy już na kamerze z powrotem, słyszałem, że w Canwie da się projektować i są jakieś palety cmyk, a coraz więcej osób projektuje w Canwie, coraz więcej osób sobie w internecie radzi samemu, nie korzystając z usług grafika. Wyczytałem w jakimś tam FAQ Canwy, że mają jakieś palety cmyk, żeby sobie je wykorzystywać i zapisywać projekty w cmyk do druku. Jak najbardziej to jest poprawne, a konwertowanie zawsze może wyjść różnie. Drukarnia może się albo mogą nie przejść pliki nasze przez automatyczny prób, automatyczne sprawdzanie drukarni, bo często to robią automaty, nie ludzie. I może nam wywalić błędami, że mamy projekt nieodpowiednio przygotowany do druku i albo musimy dopłacić więcej za poprawki, albo po prostu nam nie wydrukują, jak dobrze nie przygotujemy. To są proste rzeczy i proste podstawy, żeby RGB to raczej projektować dla internetów, dla telefonów, dla smartfonów, dla tabletów. Ale jeśli projektujemy, już wiemy, że coś, co projektujemy, czy projektujemy wizerunek od zera, to szykujmy się na kolory takie, które będziemy łatwo mogli wybrać w druku, łatwo będziemy mogli zaprojektować i wydrukować w czystych w miarę kolorach i być przygotowanym na to, że już mamy projekty w cmyku, panujemy nad tym, że tło jest takie, napisy są takie i cały brand jest w takim samym kolorze i to pozwoli drukarni się nie męczyć, to pozwoli w ogóle nam wydrukować te projekty tak jak chcemy i jakoś bardzo wielka kalibracja, ekranów nie będzie potrzebna. Tyle, znowu się rozgadałem, znowu skakałem z tematu na temat, dopiero powiedzmy zaczynam, ale chcę przekazać tą wiedzę, ponieważ w moim znowu końcówkę mam Chcę powiedzieć, że w moim życiu projektanta, projektuję od 20 chyba 5 lat różne rzeczy, spotykam nagminnie osoby, które ewidentnie nie ogarniają. Siedzą w branży nawet czasem po 5, 10, 15 lat w marketingu i nie ogarniają. Spotykam grafików, którzy są ukierunkowani na, nie wiem, robię w internet i później myślą, że tak sobie przeskoczą do przygotowania do druku hop-siup, bez jakiejkolwiek wiedzy, bez uczenia się. Są osoby, które pozjadały wszystkie rozumy i nie dadzą sobie wytłumaczyć pewnych rzeczy. Ja też nie wiem wszystkiego, też na pewno w komentarzach się pojawią osoby, które będą mi jechać po tym, że coś przekręciłem, coś nie dopowiedziałem, coś źle wytłumaczyłem. Ale ja to wszystko wam przekazuję tak na chłopski rozum, jak ja to rozumiem, jak ja to projektuję od lat i też pewną wiedzę już z doświadczenia wyciągnąłem, z innych tutoriali, z ludzi, z którymi się spotykałem. Pracowałem na drukarni, pracowałem w agencji reklamowej, pracowałem i zdalnie, i lokalnie, i z drukarniami, bo drukarni też jest wiele rodzajów. Pracowałem w offsetowej, pracowałem w drukarni
prasowej. To jest obszerna wiedza, obszerna dziedzina, tak jak informatyk. Informatyk, wszyscy myślą, że informatyk to i naprawi klawiaturę i komputer poskłada i napisze aplikację na telefon, stronę internetową i oprogramowanie i jeszcze grę napisze. I zaprojektuje wszystkie grafiki do niej. To jest olbrzymia branża. Ja przez swoje życie przewinąłem się przez różne dziedziny, ponieważ lubię nowe tematy, lubię się rozwijać, lubię się uczyć nowych rzeczy, a w mojej pracy projektanta to mi pozwala uzupełniać jedną wiedzę drugimi. Jedną wiedzę drugą wiedzą i przede wszystkim w praktyce, bo ja się uczę przez praktykę. Jeśli potrzebuję, na przykład w branży kosmetycznej, jak projektuję, no to kiedyś musieliśmy wypuścić produkt, którego jeszcze nie było w drukarni, ale musimy mieć ulotki, musimy mieć katalogi na targi, bo ruszamy z tym produktem, jest premiera, ale produkt będzie gotowy na targi dzień przed targami, a drukarnia musi mieć 2 tygodnie przed targami materiały drukowane z tym produktem, żeby móc to pokazać. No to co? No to wizualizacja. Pierwsze moje wizualizacje tworzyłem w Photoshopie, w jakimś tam próbie sfotografowania pustej butelki, narzucenia etykiety, jakieś kombinowania. Ale zawsze mnie mierziło, żeby nauczyć się grafiki trójwymiarowej. I tutaj mi spadł z nieba Blender. To jest oprogramowanie darmowe. To też, jeśli będziecie oczywiście chcieli, będę wam pokazywał, jak ja ogarniam pewne rzeczy. I dzięki temu mogłem urozmaicić moje materiały reklamowe w wizualizację produktów, które można powiedzieć plus minus wyglądają fotorealistycznie i robią fajną robotę. Fotografią zaś się zaraziłem przez to, bo potrzebowałem, zdjęcia stokowe już zaczęły nie starczyć i trzeba było coś zrobić swojego, kontrolowanie, więc zająłem się fotografią i zacząłem fotografować, żeby mieć zdjęcia do materiałów moich, które tworzę graficznych. Także to wszystko jest połączone. Teraz staje się modna grafika motion graphic, czyli animacje, ruch w grafikach. Więc no to co? After Effects, DaVinci Fusion i inne elementy, no i Blender też, które pomagają nam nasze fajne statyczne grafiki uruchomić. I tak wygląda sprawa projektowania. Jeśli zostaniesz na tym kanale, jeśli zasubskrybujesz, jeśli będziesz komentował i się pytał mnie o jakąś wiedzę, wszystko mogę nagrać, wszystko wam mogę powiedzieć. Być może czasem bardziej składnie, jak się ogarnę. Być może czasem będę skakał z tematu na temat. Ale jakoś naszła mi ochota, żeby pokazać wszystkim, z czym to się je, jak zacząć projektowanie, jak nie wyjść na głupkę, jak w poprzednim filmie powiedziałem, jeśli jesteś marketingowcem, jeśli jesteś osobą, która obsługuje klienta w twojej firmie, lub jeśli jesteś nawet drukarzem, żeby drukarz zrozumiał projektanta, żeby projektant zrozumiał drukarza, a żeby marketing potrafił to wszystko przekazać klientowi bez zbędnych jakichś zamieszań, bez problemów związanych z niedogadaniem, z niezrozumieniem tak naprawdę całej dziedziny. Tyle w temacie, dzięki, do następnego. Nara.